Daj plecak. Do szpitala przyjeżdża starsza turystka z bólem brzucha. Twierdzi, że to tylko zatrucie, jednak już pierwsze badania wskazują, że sprawa jest poważna. Krzywi się z bólu, ale nie przyzna się głośno, że jej coś dolega. Panie doktorze, to może być rak? Jeszcze obrałabym... Na oddział trafia 5-letni chłopiec chory na mononukleozę. Ja wiem, że ta choroba może doprowadzić do naprawdę strasznych rzeczy. Czemu nikomu nie powiedziałaś, że Filip jest chory? Teściowie obwiniają o wszystko matkę chłopca. Nienawidzą swojej synowej. Przykro słuchać. Starsza turystka przejmuje się losem dziewczyny poniewieranej przez rodzinę męża. Stan chłopca gwałtownie się pogarsza. Matka zaszkodziła dziecku, podając antybiotyk. Coś ty zrobiła? Proszę pana, proszę się uspokoić. To jest idiotka. Starsza pacjentka postanawia pomóc dręczonej dziewczynie. Żal mi tej dziewczyny. W jaką rodzinę ona weszła? Do szpitala przyjeżdża 60-letnia Joanna Drawska z przyjaciółką. Kobiety wróciły właśnie z tygodniowej górskiej wycieczki. Joannę od 2 dni boli brzuch. Ciągnęłam sobie mięśnie. Wiesz, że tempo było za szybkie, a mnie dzierlatki. Dasz radę się zarejestrować? No oczywiście, jadolisz, a w ogóle to bym jakąś tabletkę wzięła i byłoby po sprawie. No a teraz do rejestracji i proszę mi tu nie dyskutować. Aśce wydaje się, że jest niezniszczalna, że od czasu studiów nic się nie zmieniła. Na szlaku nadawała takie tempo, że ledwo za nią mogłam nadążyć. A teraz krzywi się z bólu, ale nie przyzna się głośno, że jej coś dolega. Kobietą, która trafia na oddział ratunkowy prosto z górskiej wycieczki, zajmie się dr Eryk Wajman. Pacjentka nie przejmuje się swoimi dolegliwościami. Twierdzi, że to tylko lekkie zatrucie barowym jedzeniem albo naciągnięcie mięśnia. Przyjechała do szpitala tylko dlatego, że prosiła ją o to przyjaciółka. No ja sobie naciągnęłam mięsień. Dobrze gorączkuje pani? Nie, no może jakieś 37,8, ale taka już moja natura, ja Proszę tak się mam. położyć. Zbadam panią. Kobieta rozwiodła się wiele lat temu. Po odejściu od męża i tragicznej śmierci 10-letniej córki z nikim już się nie związała. W końcu przyzwyczaiła się do samotnego życia. Proszę podnieść lekko koszulkę. I oddychać całkiem swobodnie. Pacjentka jest spocona i rozpalona. Temperatura jej ciała na pewno jest wyższa niż ta, którą podała. Dotyk lekarza sprawia jej wyraźny ból, którego nie próbuje już ukryć. Dalsze lekceważenie dolegliwości byłoby groźne dla życia kobiety. Już niech pani jeszcze usiądzie na chwilę. Gdy lekarz delikatnie naciska i uderza w okolice nerki, pacjentka odczuwa silny ból. Nie tak bardzo boli, tak? Jak pan doktor tak szarpie, to bardziej. Ale da się wytrzymać. Dobrze, pielęgniarka zmierzy pani zaraz temperaturę. Jak na moje oko, to jest więcej niż stan podgorączkowy. Podstawowe badania zrobimy, no i USG jamy brzusznej. Panie doktorze, muszę do łazienki. Pacjentka ma wzdęty i obolały brzuch. Najbardziej boli ją po prawej stronie. Nie mogę oczywiście wykluczyć zatrucia, przy którym się tak upiera, no ale równie dobrze może to być kamica nerkowa albo nawet zapalenie nerki. Doktor Eryk, zaniepokojony ostrym napadem mdłości pacjentki, chce porozmawiać z jej przyjaciółką. Jeśli kobieta rzeczywiście zatruła się jedzeniem, przyjaciółka może mieć podobne objawy. Ona twierdzi, że się zatruła. Pamięta pani, co pani jadłyście?
Gdzie tam zatruła? Jadłyśmy dokładnie to samo. Ja mam dużo słabszy żołądek. Panie doktorze, ja się boję, że to jest coś poważniejszego. To znaczy? Sama nie wiem, może wrzody jakieś. 2 dni z rzędu bolał ją brzuch, to nie jest normalne. Całą noc w schronisku jęczała. Łykała tabletkę za tabletką i nic. I wymawia nam, że nic się nie dzieje. Rozumiem. Spiskujecie? No, Tak, ale w trosce o pani zdrowie. O, dziękuję. Wrócimy sobie na salę. Pani tutaj zaczeka, dobrze? Pacjentka nie wyobraża sobie życia przeciętnej kobiety na emeryturze. Ciągle widzi przed sobą nowe zadania, które nadają sens jej życiu. Aby nie myśleć o swojej samotności, jest nieustannie czymś zajęta. Nie chce być stara, chora i nikomu niepotrzebna. Troska, że tutaj pani jest najmądrzejsza. No to też kwestia wieku. Proszę sobie usiąść. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, odczuwa pani ból podczas oddawania moczu? Zdarza się. Ale ja wtedy zażywam tabletkę i przechodzi. Ale muszę się przyznać, myślę. No. Ja miałam skierowanie na USG nerek. Ale wyleciało mi z głowy. Bo jest tak pięknie w górach, że właściwie to szkoda czasu na lekarzy. Przepraszam. Rozumiem. Dobrze, proszę zaczekać. Pielęgniarka zaraz panią przygotuje do badania EKG. Szkoda, że moja pacjentka zbagatelizowała to USG i nie zrobiła badań wcześniej. Możliwe, że wcale by się tutaj nie znalazła. Zobaczymy, co pokażą badania. Natomiast problemy z moczem, one wcale nie muszą być związane z wiekiem. Pacjentka doktora Eryka chce przekonać przyjaciółkę, aby wróciła do domu. Kobietę czeka jeszcze sporo badań. Być może będzie musiała zostać na oddziale do jutra. Słuchaj, jedź ty do domu. Tu mi zajdzie jeszcze parę godzin. W domu czekają wnuki. Jedź do nich. I wiesz co? Zdążysz jeszcze Antka odebrać z przedszkola. No i po co miałaby tu czekać? No to bez sensu. W domu ma wnuki, czeka syn z żoną. Jak wyjeżdżamy, to się martwią o nią. No, dzwonią, tęsknią. Ale to jest bardzo miłe. Dobrze mieć kogoś takiego, kto czeka. No ja nie mam nikogo takiego. no. Przyjaciółka pacjentki doktora Eryka dała się przekonać i jedzie do wnuków. Biorę się, tylko już lecę. W szpitalu pojawia się 22-letnia Agnieszka Lanowska z 5-letnim synkiem Filipem. Chłopiec od kilku dni jest bardzo osłabiony. Młoda matka miała nadzieję, że wyleczy dziecko sama w domu, bez pomocy lekarzy. Jednak w nocy pojawiła się wysoka gorączka i chłopiec przestał jeść i pić. Trzymaj się. Mamo, Ej, może pani pomóc? musisz chwilkę poczekać, kochanie. Ja tu z Nazar tu rozbierzemy się. Ja znajdę dokumenty, żeby zapytać tej pani w okienku, czy jakiś lekarz nas przyjmie. Widzisz? Proszę pani, proszę go spokojnie zostawić, ja się nim zaopiekuję. Pani będzie łatwiej załatwić formalności. Na pewno? Oczywiście. Filipku, zostaniesz tutaj chwilkę z panią, ja za chwilkę przyjdę, dobrze? A powie mi pani coś o pieskach? Oczywiście, ale najpierw to mi musisz powiedzieć, jak masz na imię. Filipek. A pani? No, ja jestem Joanna. Babcia Joanna? Babcia Joanna, ślicznie. Bardzo chciałbym mieć psa. Dziękuję pani uprzejmie. Proszę bardzo. Starsza pacjentka od razu polubiła chłopca. Kocha dzieci i żałuje, że nie ma własnych wnuków. Gdzie są teraz? No teraz są u mnie w domu. Same? No nie mogą być same. Jak ja wyjeżdżam, to do nich przychodzi taka pani i je karmi. O, już jest mamusia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Boże, cały mokry. Wie pani, byłam tak zdenerwowana, że nic ze sobą nie zabrałam, ani nic do jedzenia, ani nic do picia i... Boże, co ze mnie za matka? Ale proszę pani, ale przecież pani może zadzwonić po kogoś, żeby przywiózł rzeczy dziecka. Wie pani, nawet nie mam za bardzo do kogo, bo mąż jest w delegacji, teściowa jest w sanatorium, no i teść też w pracy. Ale wie pani co, coś wymyślimy. Ja jestem tutaj bardzo aktywna kobieta, bo bardzo tu nudno dla mnie. Ja myślę, że coś znajdziemy, jakieś rzeczy dla dziecka. Popytam personel. Tylko ważne, żeby były dla 5-latka, prawda? Matka chorego chłopca kłamie, mówiąc, że nie ma do kogo zadzwonić. W rzeczywistości boi się reakcji męża i teściów. Dziewczyna urodziła dziecko w wieku 17 lat i zamieszkała z mężem w domu jego rodziców. Teściowie od początku z trudem ją tolerują. Uważają, że nic nie potrafi zrobić i nie daje sobie rady jako matka. Wytrzymaj jeszcze chwilkę, Kruszynko. Proszę wytrzeć dziecku brzuszek, dobrze?
Chłopiec, którego przywiozła roztrzęsiona młoda matka, ma wysoką gorączkę. Lekarze podejrzewają, że dziecko choruje na mononukleozę. Ja wiem, że ta choroba może doprowadzić do naprawdę strasznych rzeczy. Przed przyjazdem do szpitala matka sama podała chłopcu antybiotyk. Nie wiedziała, że to może poważnie zaszkodzić dziecku. Ty jesteś głupsza niż myślałem. No przecież coś ty zrobiła. Dokładne badania potwierdzają ciężki stan zdrowia starszej pacjentki. Kobieta przestaje lekceważyć swoje dolegliwości. Zmiany w prawej nerce. Zmiana w nerce, którą widziałem na badaniu, nie wydaje się być jedyną przyczyną dolegliwości pacjentki. Panie doktorze? Kobieta boi się, że ma raka. Daj plecak. Do izby przyjęć trafia 60-letnia pacjentka. Przyjechała do szpitala wyłącznie za namową przyjaciółki. Kobieta lekceważy swoje dolegliwości. Już pierwsze badania wskazują jednak, że sprawa jest poważna. Krzywi się z bólu, ale nie przyzna się głośno, że jej coś dolega. W szpitalu pojawia się także przerażona matka z 5-letnim synkiem. Chłopiec ma wysoką gorączkę. Dziewczyna jest tak roztrzęsiona, że z trudem zajmuje się dzieckiem. Wie pani, byłam tak zdenerwowana, że nic ze sobą nie zabrałam, ani nic do jedzenia, ani nic do picia i... Boże, co ze mnie za matka? Proszę pani, ale przecież... Starsza pacjentka pomaga młodszej kobiecie zaopiekować się synkiem. Wie pani, nawet nie mam za bardzo do kogo. Dziecko będzie badał dr Robert Szewczyk. Kobiecie coraz trudniej zachować spokój. Jest roztrzęsiona i przerażona pierwszą poważną chorobą synka. Chłopiec nigdy nie był leczony w szpitalu. Nie chcę zastyków. Ale ja jeszcze nie wiem, czy będą potrzebne. Zobacz, na razie spadam cię takimi słuchawkami. Mama podniesie koszulkę. Ale się mama denerwuje. Przepraszam. Zupełnie niepotrzebnie. My się tu znamy na rzeczy, prawda? O. Dobrze. Usiądź. Tak, nie jest... O, a pokaż mi, jak ty ziewasz. 5-letni pacjent dzielnie znosi pierwsze badania. Jego mama próbuje się uspokoić. Całkiem czerwone. No ja się nie dziwię, że cię boli. Musimy coś z tym szybko zrobić, tak? Nic, panie doktorze, nie chce jeść. Dzisiaj nawet nie pił. Próbowałam mu rano dać, to zwymiotował. No nie dziwię się, nie może przełykać biedaczyna. Dobrze, no to teraz badamy sobie oczy. Wiesz, masz obrzęknięte powieki. Śluzówki podsuszone. Połóż się, proszę. Okej. No tak. Widzi pani? Skóra napięta. To świadczy o odwodnieniu. Kiedy Filipek sikał ostatnio? Mój Boże, nie wiem, chyba wczoraj. No tak, to też świadczy o odwodnieniu. Dobrze. Proszę bardzo, tu jest piżamka na półce. Wie, dziękuję pięknie. Pani Weroniko, podajmy płyny. Dziecko jest odwodnione. Dobrze, oczywiście. Załatwione. Dziękuję bardzo. Stan chłopca jest poważny. Jego migdałki wyglądają bardzo źle. Są obrzęknięte, mają kożuchowate naloty. Do tego śledziona jest powiększona. To właściwie nie zdarza się w jego wieku. Poproszę o konsultację doktor Annę Nowicką, pediatrę. Chłopczyk boi się szpitala, a jego równie wystraszona mama nie jest w stanie go pocieszyć. Widzi to leżąca na sąsiednim łóżku pacjentka doktora Eryka i próbuje zabawić rozmową przerażone dziecko. Opowiadamy dalej o pieskach? O tym większym. A, super. Przepraszam, mam do pani prośbę. Mąż dzwoni. Czy mogłaby pani chwilkę zerknąć na Filipa? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kochanie, mamusia zaraz wróci. Do matki dzwoni mąż zaniepokojony nieobecnością w domu żony i synka. Przerażona kobieta boi się przyznać, że jest z dzieckiem w szpitalu. Jednak przyciskana przez bardzo zdenerwowanego mężczyznę, w końcu mówi mu, co naprawdę się stało. To znaczy, Filipek jest w szpitalu. Nie, ale posłuchaj, nic się złego nie dzieje, jest wszystko pod kontrolą. Tutaj lekarze się nim zajmują, jest wszystko okej. Tak, na pewno. Ale Marek, no to co ja miałam zrobić? No ty byłeś w pracy, ja nie chciałam ci przeszkadzać, więc przyjechałam sama. Poczekaj chwilę, ale posłuchaj mnie, po co ma tu przyjeżdżać mama? Marek, ale ja sobie poradzę, no po co ona ma się męczyć i jechać przez pół miasta? Nie rozumiem cię. Marek, ale zrozum, no. Ale to jest bez sensu, Marek. W
końcu matka chłopca ulega i zgadza się, żeby do szpitala przyjechała jej teściowa. Młodzi małżonkowie mieszkają z rodzicami mężczyzny, którzy od samego początku nie lubią synowej. Wiem, nie powinnam. Pa. Nie chcę, żeby teściowa tu przyjeżdżała. No bo co ja jej powiem? Jak ja się wytłumaczę? Filipek taki chory, będą źli, że do tego doprowadziłam. Ale nieraz bolało go gardło i miał kaszel i nie kończyło się to taką gorączką i odwodnieniem. Młoda matka wraca do synka. Na sali są już doktor Robert i poproszona o konsultację doktor Anna. Lekarze wykonują badanie USG brzucha 5-letniego chłopca. Chcą sprawdzić, czy nie ma tam stanu zapalnego. Pediatra wykonuje USG jamy brzusznej i węzłów chłonnych. Zatoki tłuszczowe. Co robimy, pani doktor? Na pewno dalej podajemy płyny, no i czekamy na wyniki badań z krwi i moczu. Proszę wytrzeć dziecku brzuszek, dobrze? Ale dodatkowo jeszcze pobrałabym badania immunologiczne w kierunku mononukleozy. Mononukleozy? Tak. O mój Boże. Ja czytałam w internecie o mononukleozie po tym, jak jakiś chłopczyk zachorował w przedszkolu. Ja wiem, że ta choroba może doprowadzić do naprawdę strasznych rzeczy. Jeżeli mojego Filipka to dopadnie, to ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Boże, jestem beznadziejną matką. W izbie przyjęć pojawiają się dziadkowie chłopczyka. Zadzwonił do nich jego ojciec i poprosił, aby natychmiast pojechali do szpitala. Jest przekonany, że jego żona nie poradzi sobie sama z opieką nad chłopcem. To Marek nie wie, na której są sali? No nie wie, przecież mu nie powiedziała. Chodź tam, zapytamy. Halo, proszę pani, gdzie leży mój wnuk Filip Lanowski? Chwileczkę rozmawiam. Proszę poczekać na swoją kolej. 7 dni ma pan, tylko bardzo proszę nie zapomnieć. Mogę już? Proszę panią, za mną jest jeszcze jedna pani. Przecież nie stoi. Bo nie może. Proszę podejść, pani kolej. Dobra, daj spokój, znajdziemy kogoś innego, z mną się nie dogadasz. Co za miejsce. Chodź, poszukamy dyrekcji. To jest właśnie szpital państwowy. Zero organizacji, tylko zamęt. Dlaczego ta Agnieszka tutaj akurat Filipa przywiozła? Jest tyle gabinetów prywatnych. Czy ona zgłupiała? Dlaczego do mnie nie zadzwoniła? Przecież bym coś wymyśliła, zadecydowała. Nigdy nie zrozumiem tej dziewczyny. Na pewno miałeś bąbla. Starsza pani stara się pocieszyć chłopca i jego matkę, która nie wie, że jej teściowie są już w szpitalu. Tymczasem doktor Eryk ma już pierwsze wyniki badań swojej pacjentki. Jest kot. Mam wstępne badania. Ma pani podwyższoną kreatynę i obecne białko i krew w moczu. Strasznie dużo tego. No trochę dużo. No to może być zapalenie nerki, to może być kamica nerkowa, ale zrobimy pani jeszcze dodatkowe badania w kierunku zapalenia trzustki. Trzustki? No trzustki, no. Wymiotuje pani, gorączkuje, a pani całe brzucho bolały. No już mniej, panie doktorze. Ja wiem, mniej. Jak pani dostała tyle środka przeciwbólowego, jak dla boksera, no to mniej. No, widocznie jestem tego warta. Ale co dalej, panie doktorze? No, kolejne badania. No i podłączymy panią do kroplówki. Oj, do kroplówki nie, bo ja nie mogę leżeć. Jest pani bardzo odwodniona. Są pacjenci, którzy sobie biorą ten kijaszek i spacerują po oddziale, ale pani... No ja bym sobie chętniej pochodziła. Miałabym dobre towarzystwo. Ja jednak wolałbym, żeby pani sobie leżała. Dobrze? Postaram się. Dziękuję. Ta pacjentka chyba powinna u nas zostać na etacie psychoterapeutki. Nie ma osoby, która nie chciałaby z nią porozmawiać. Naprawdę nie da się jej nie polubić. No i to jej podejście do siebie, do choroby. Ona przyjmuje wszystko z uśmiechem, chociaż wiem, że cierpi. Dziadkom 5-letniego Filipa udało się dowiedzieć, na której sali leży ich wnuk. Chcą jak najszybciej porozmawiać z synową i dowiedzieć się, czy można przewieźć chłopczyka do innego, najlepiej prywatnego szpitala. A na co miałam czekać? No... A właśnie, co ci odbiło, dziewczyno? Czemu do mnie nie zadzwoniłaś? Czemu nikomu nie powiedziałaś, że Filip jest chory? Myślałam, że ma anginę albo jakieś zapalenie. Sama mama widziała, że był chory. Ale jak się mu pogorszyło, to trzeba mi mówić o tym. Nie chciało ci się pofatygować na dół? Mogłaś zawołać. No nie pomyślałam. Idiotka.
Boże święty, w coś tego ubrała? To są, mamo, ubranka szpitalne. Waldek, dawaj torbę. Wkładaj mu to. Ale ja prosiłam Marka o inne ubranka. Czyś to oszalała? Nigdy w życiu bym wnukowi takich łach nie ubrała, takich szmat. Ubieraj mu to. Co się tu dzieje? Proszę stąd wyjść. Przyszliśmy do wnuka. Tu nie wolno sobie tak po prostu wchodzić. Co znaczy nie wolno? Musimy wiedzieć, co się dzieje z naszym wnukiem. Chcę natychmiast rozmawiać z lekarzem. Drodzy Państwo, informacji udzielamy tylko osobom upoważnionym przez rodziców. Masz jej natychmiast powiedzieć, że jestem upoważniona. No już. Tak, mama jest upoważniona. Rozumiem. W takim razie proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym, a stąd proszę wyjść. Chodź. Dziadkowie chłopca są oburzeni zachowaniem pielęgniarki. Chcą dowiedzieć się, co dzieje się z ich wnukiem oraz złożyć skargę na pielęgniarkę, która wyprosiła ich z sali. Pani Agnieszko, dlaczego pani tak pozwala do siebie mówić? Przykro słuchać. Co mam robić? Trudno. A co z mężem? Jest już w drodze. Co za baba? Jak widziałeś, jaka bezczelna? Po prostu nas wyrzuciła. Ona w ogóle z pracy powinna wylecieć za takie A zachowanie. jak lekarz będzie jej bronił, pójdziemy do dyrekcji szpitala. Halo? Przepraszam panią, tutaj nie możemy rozmawiać. Panie Proszę doktorze. poczekać na chwilę na korytarzu. Panie doktorze, ale na co ja mam czekać? Chcę się dowiedzieć o zdrowie wnuka mojego, Filipa Lanowskiego. Dobrze, jeżeli ma pani upoważnienie, wszystko wyjaśnię. Proszę teraz Panie doktorze. proszę poczekać na korytarzu. Bardzo panią proszę. Boże święty. Waldek, ja po prostu nie wytrzymam. Gdzie ona to dziecko tutaj przywiozła? Co za żonę sobie ten Marek wybrał? Szkoda gadać. Mały pacjent doktora Roberta jest cały spocony i rozpalony. Nagle chłopiec dostaje drgawek. Filip? Filip? O Boże, on ma drgawki, Filip! Boże, co się dzieje? Spokojnie, spokojnie, siostro. Proszę się odsunąć. Gorączki. Proszę się odsunąć. Ale to jest mój syn, proszę pani. Ja rozumiem, ja się nim zajmę. Proszę się odsunąć, dobrze? Proszę mi pozwolić. Ale co się dzieje, pani doktor? Proszę poczekać. Filip. Co się stało? Panie doktorze, masz 40 stopni i drgawki. Dobrze, proszę poczekać. Proszę wyjść, Diazepam dobrze? w czopku, szybko proszę. Proszę wyjść. Proszę poczekać na korytarzu. Panie doktorze, niech mi pan pomoże. Proszę bardzo. Pielęgniarka podaje chłopcu silny lek przeciwgorączkowy w czopku. Dobrze, gotowe? Okej. Dobrze, zbijamy temperaturę. Proszę obserwować chłopca. Dobrze. Już idę do pani, zapraszam. Panie doktorze, co się dzieje z moim synem? Proszę się uspokoić. Podaliśmy mu leki. Dostał drgawek, to jest możliwe przy gorączce u dzieci. Jest pod dobrą opieką. Proszę sobie iść do barku, to jest mój syn, odpocząć. nie mogę go tak zostawić, panie doktorze. Ja to rozumiem. Musimy przeprowadzić następujące badania. EEG i badania obrazowe, żeby wykluczyć inną niż te, którą pani podałem przyczynę drgawek. Dobrze. Proszę poczekać. Dobrze, dziękuję bardzo. Ten lekarz chyba ma rację. Muszę się wziąć w garść. Jeżeli się nie pozbieram, to tylko zaszkodzę synkowi. Roztrzęsiona kobieta wie, że musi w końcu spotkać się z rodziną męża. Teściowie mają do niej pretensje o wszystko. Uważają, że nic nie robi w domu i źle zajmuje się dzieckiem. Mieszkanie w domu teściów od dawna jest dla niej prawdziwym koszmarem. Jednak nigdy nie odważyła się im sprzeciwić. Boi się, że mąż stanie po ich stronie i zostanie sama z dzieckiem. Masz, to proste. Rozmawialiśmy z tym twoim lekarzem. Ja też. Dobrze, że ci dziecka nie uśmiercili. Pomagają mu, mamo. Do szpitala w końcu przyjeżdża ojciec chłopca. Mężczyzna był w pracy i nie mógł wcześniej przyjechać. To nie czas na czułości. Wasze dziecko jest chore na mononukleozę. Czy wiesz, co to jest? Nie zrobili mu jeszcze wszystkich badań, ale... Ale co? Myślisz, że te badania coś zmienią? Dziecko jest chore, trzeba go zacząć leczyć. Ojciec mówi, żeby pozwolić po prywatnych klinikach, znaleźć jakiegoś lekarza, żeby się nim zajął. Aga, czemu tego nie zrobiłaś? Przecież mogłaś próbować, no. Siedzisz tu tylko, a trzeba działać. Tu chodzi o nasze dziecko. Ale on ma tu dobrą opiekę. Ja ufam temu lekarzowi. Bo co, bo ci się nie chciało? O to tutaj chodzi? Aga, błagam cię, myśl czasami. Filip jest poważnie chory. Nie wiem, co się dzieje z moją żoną. Jest taka nierozgarnięta. No nic nie umie porządnie zrobić. No, przecież nie była taka. Ona teraz tylko siedzi w domu i nic nie robi. Nawet gotować nie musi. Mama robi dla wszystkich obiady. A ona siedzi z Filipem, się nudzi. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak mogło jej nie przyjść do głowy, że Filip mógł się czymś zarazić? Jak nie znasz numerów lekarzy, to ja ci ich poszukam.
No to zrób coś w końcu, żeby temu dziecku naprawdę coś pomogło. Przepraszam, ale nie może tutaj przebywać tyle osób. Także mama zostaje, a państwo proszę. A ojciec? Proszę panią, chłopiec i tak śpi, a obok jest przeprowadzone badanie USG. Także proszę poczekać na zewnątrz, dobrze? Matka chłopca czuje ulgę, że może zostać z dzieckiem sama. Jeszcze jedna kroplówka? Tak, ale proszę się nie martwić. Chłopiec ładnie śpi, mamy wszystko pod kontrolą. Dziękuję pani bardzo. Proszę. Doktor Eryk kończy badanie USG nerki swojej pacjentki. Pani Asiu, ma pani jakieś zmiany w prawej nerce? Musimy panią dalej diagnozować. Panie doktorze, to może być rak? Nie wiem. Ale niekoniecznie musi być to rak. Na razie z USG wiem tylko tyle, że muszę panią dalej badać. Oj, badajcie, badajcie. Bylibyście żadnego paskudztwa nie znaleźli, bo ja jeszcze mam tyle szlaku do przejścia. Na pewno się pani uda. Proszę leżeć. Zrobimy jeszcze pani badanie tomograficzne. Jak zwolni się pracownia, to ktoś po panią przyjdzie. Dziękuję. Fajny ten lekarz. A co właściwie pani dolega? No, miałam nadwyrężony mięsień, zatrucie. No, a z badań wynika, że to jednak inny problem. To problem z nerką. A możemy przejść na ty? No, jeżeli pani, to znaczy Joanna, sobie tego życzysz. Pacjentka odczuwa co jakiś czas silny ból nerki, jednak walczy z tym i stara się nie pokazywać, jak bardzo ją boli. Ale trzeba to rozchodzić. Ale lekarz wyraźnie ci powiedział, żebyś nie wstawała. No, jak ja się mogę już uwolnić od tego paskudztwa, to złamię ten zakaz. Obie kobiety bardzo się do siebie zbliżyły. Pacjentka doktora Eryka widzi, że cała rodzina matki chłopca jest do niej wrogo nastawiona. Starsza pani nie może pogodzić się z tym, że dziewczyna daje sobą tak pomiatać. Myśli o tym, jak pomóc młodej kobiecie. Słuchaj, lepiej będzie, jak ty zostaniesz tutaj z Filipem, a nie Aga. No chyba trochę przesadzasz. Nie. Agnieszka się nie zgodzi. Słuchaj, co ojciec mówi. I namówią, żeby się zgodziła. Ja przynajmniej jak zostanę, to się i zajmę Filipem i przynajmniej lekarze się zajmą im tak należy. Zaczną go w końcu leczyć. Żal mi tej dziewczyny. W jaką rodzinę ona weszła? A jak oni o niej mówią? Znam to. Miałam 19 lat, jak wyszłam za mąż. Mój mąż i teściowie traktowali mnie tak samo. Uciekłam od nich. Myślę, że Agnieszka powinna zrobić to samo. Ona musi się ratować. Przecież oni ją zadręczą. Kończymy badanie. Pacjentka jest po badaniu tomografem. Wynik nie jest jednoznaczny i lekarz wciąż nie ma pewności, co naprawdę jej dolega. Kobieta martwi się, że jest ciężko chora i trudno będzie jej pomóc swojej nowej, młodej przyjaciółce. Sytuacja matki chłopca przypomina jej własne dramatyczne przejścia z młodości. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę poczekać. Jak jest wyrok? Wciąż nie wiem. Obraz tomografu też nie jest jednoznaczny. A mógłby pan doktor tak, jak do człowieka, to jest rak, czy nie? No niekoniecznie. To nie musi być rak. Równie dobrze to może być ropień. Pani Anno, nie ma co się martwić na zapas. Musimy poczekać na kolejne wyniki. No nic innego mi nie pozostało. O, dziękujemy. Tak właściwie to jestem w kropce. Obraz tomografu też nie jest jednoznaczny. Leki przeciwbólowe i rozkurczowe nie działają, a zmiana w nerce, którą widziałem na badaniu, nie wydaje się być jedyną przyczyną dolegliwości pacjentki. Nie wiem. Zaczekam na resztę wyników. Może one pomogą mi odpowiedzieć na pytanie, co tak właściwie jej dolega. Przy chłopcu oprócz jego mamy jest także ojciec. Mężczyzna próbuje wyrzucić żonę ze szpitala i zostawić dziecko pod opieką babci. Kochanie, nie zostawię Filipa, dopóki on nie wyzdrowieje. Ale wiesz w ogóle, co to jest mononukleoza? Ty wiesz, jak długo się ją leczy? Marek, nie zostawię Filipa, już ci powiedziałam. O mój Boże, a to co jest? Marek, zobacz. Co się dzieje? On ma wysyp... Nie wiem, niech ktoś zawoła lekarza! Dobrze, już zawołam. Panie doktorze, proszę podejść. Na piersi tutaj. Chłopiec został Boże, wysypany. Marek, co z nim jest? Co się dzieje? Nie wiem. Proszę podnieść koszulkę.
Czy pani na pewno nie była u żadnego lekarza? Nie przepisał mu żadnych antybiotyków? Nie, to znaczy, bo ja podałam mu wczoraj, bo zostały po poprzedniej anginie. Podałaś mu same antybiotyki? No tak, Dobrze, bo miał proszę takie się same uspokoić. objawy, myślałam, że dobrze robię. Dobrze, proszę się uspokoić. Spokojnie, trudno. Stało się, jakoś sobie poradzimy z wysypką. Ty jesteś głupsza niż myślałem. No, pana- coś ty zrobiła. Proszę pana, proszę się uspokoić. Ty jest Proszę, idiotka. proszę wyjść na Ale to korytarz. jest skończona idiotka. Proszę wyjść na korytarz, powiedziałem. Trudno, proszę nigdy więcej nie dawać antybiotyków dziecku bez konsultacji, dobrze? No ja nie wierzę. Co za bezmyślność, głupota. No przecież mogła zapytać mamy, skoro nie wiedziała, co zrobić. No, czemu ona tego nie zrobiła? Młoda matka jest załamana. Jej starsza przyjaciółka jest oburzona zachowaniem ojca chłopca. Dlaczego ty mu na to pozwalasz? On nie może ci tak traktować. Jego rodzina też nie. Ale on ma rację, podałam Filipowi antybiotyk. Oj, ale się pomyliłaś. Więcej tego nie zrobisz. A on nie może na ciebie tak krzyczeć. Jesteś pewna, że chcesz żyć z takim człowiekiem? Ale ty nic nie rozumiesz, ja mam z nim dziecko. Pacjentka doktora Eryka chce opowiedzieć dziewczynie swoją historię. Ma nadzieję, że to pomoże młodej matce. Zobacz, Agnieszko. Kto to jest? To jest moja córeczka Natalka. Gdyby żyła, miałaby dzisiaj 40 lat. A co się stało? Zginęła w wypadku, jak miała 10 lat. Jeździłyśmy wszędzie, w góry, nad morze. Mieszkała ze mną w akademiku. Dałyśmy sobie radę, same. A co z jej ojcem? Odeszłam od niego, jak Natalka miała 2 latka. Był taki sam jak twój mąż dla ciebie. Jeszcze na dodatek mieszkaliśmy u jego rodziców. Nie ma za co. Agnieszko, ty musisz porozmawiać z mężem. Może coś zrozumie. A jeśli nie, to ja sądzę, że samej ci będzie lepiej z Filipkiem. Na pewno sobie dacie radę. Tylko to musi być twoja samodzielna decyzja. Rozumiesz? Za namową starszej przyjaciółki dziewczyna próbuje przekonać męża, żeby wyprowadzili się od teściów. Tobie odbiło, dziewczyno, kompletnie odbiło już. Nie, Marek, ja już nie dam rady tak dłużej. Popieprzyło cię do końca. Wściekła teściowa robi synowej awanturę. Grozi dziewczynie, że odbiorą jej dziecko. Bezczelna! I tak ci dziecko zabierzemy. Jeszcze się przekonasz. Nie słuchaj jej, nikt ci dziecka nie zabierze. A ty wstrętna babo, co się odzywasz? Tylko jak my sobie poradzimy sami z synkiem? Po dokładnych badaniach starsza pacjentka cieszy się, że nie ma raka. Zawał nerki jest poważną chorobą, ale nie zagraża jej życiu. Nie wybieram się jeszcze na tamten świat. Mam tyle rzeczy do zrobienia. Na szpitalny oddział ratunkowy trafia 60-letnia turystka. Kobieta dowiaduje się, że nie może dłużej lekceważyć swojego zdrowia. Zmiana w nerce, którą widziałem na badaniu, nie wydaje się być jedyną przyczyną dolegliwości pacjentki. Pomimo, że stan jej zdrowia jest poważny, kobieta bardzo przejmuje się sytuacją matki chłopca chorego na mononukleozę. No nie pomyślałam. Idiotka. Żal mi tej dziewczyny. W jaką rodzinę ona weszła? Jezu Chryste, co ty? Nie wiem, niech ktoś zawoła Starsza lekarza. kobieta nie może znieść tego, jak młoda matka jest ciągle upokarzana. Namawia ją do sprzeciwienia się teściom i mężowi. Jesteś pewna, że chcesz żyć z takim człowiekiem? Ale ty nic nie rozumiesz, ja mam z nim dziecko. Po rozmowie ze starszą przyjaciółką matka chłopca zaczyna rozumieć, że nie może dalej żyć w domu teściów. Ma dość codziennych upokorzeń i chce to zmienić. Decyduje się poważnie porozmawiać z mężem. I co ty jeszcze chcesz zrobić temu dziecku? Marek, możemy porozmawiać? No mów. Ale wolałabym na osobności. No idź, może w końcu zaczęła myśleć. No, mam nadzieję, że szybko się dowiemy. Marek, słuchaj, ja chcę się wyprowadzić. Co? Chcę, żebyśmy zamieszkali z Filipkiem osobno, to znaczy razem, nie u twoich rodziców. Przecież ty oszalała? Przecież masz wszystko. Nie, Marek. Co nie? Co nie? Pół domu, 0 opłat, pełną lodówkę. Ty nic nie robisz, ty siedzisz w domu.
Ty mnie w ogóle, Marek, nie rozumiesz. Żebyś wiedziała, że cię nie rozumiem. Tobie kompletnie odbiło. Prawie zabiłaś nam dziecko, a teraz sobie wymyślasz jakieś bzdury. Czy ty mnie w ogóle kochasz? Wiesz co? Ochłoń. Zamiast urządzać tutaj jakieś sceny, ty pozwól w końcu mamie zająć się Filipem. Ja nie wiem, ty może powinnaś iść do jakiegoś lekarza, psychologa. Idź, powiedz lekarzowi, że z dzieckiem będzie mama i jedź ze mną. Może jak odpoczniesz, to zaczniesz myśleć. Marek, ja odejdę od ciebie, jeżeli każesz mi z nimi mieszkać. Tobie odbiło, dziewczyno, kompletnie odbiło już. Nie, Marek, ja już nie dam rady tak dłużej. Popieprzyło cię do końca. Zaraz do mnie przylecisz i będziesz mnie przepraszać. Tylko jak my sobie poradzimy sami z synkiem? Przecież nie mamy nikogo. Dokąd pójdziemy? Jak będziemy żyli? Przecież to się nie da. To jest niemożliwe. Ja się po prostu strasznie boję, że nie dam rady. Załamana i pełna obaw kobieta wraca do dziecka. Uspokaja się, gdy widzi, że synek czuje się już lepiej. Lekarzom udało się obniżyć chłopcu temperaturę i mały pacjent spokojnie zasnął. Śpi. Tak, jak się obudzi, to proszę przygotować syna do przeniesienia na piętro wyżej, na pediatrię. Tam jeszcze przez kilka dni będzie dostawał kroplówkę, sterydy. A potem pójdziecie do domu. Przez parę miesięcy będzie miał obniżoną odporność, więc trzeba będzie bardzo uważać. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Agnieszko, i co powiedział twój mąż? To co zwykle, że jestem idiotką i pewnie ma rację, bo jak ja sobie poradzę? Przecież nie mam ani mieszkania, ani pracy, nic nie mam. Zamieszkać możecie u mnie. Aż się usamodzielnisz, znajdziesz pracę. Ja mam duże mieszkanie. Często wyjeżdżam. Ale nawet nie będę ci miała z czego zapłacić. Jak będziesz mogła, to zapłacisz. Nie wiem, ja się boję, że sobie po prostu nie poradzę. Doktor Eryk ma już dokładne wyniki badań swojej pacjentki. Mam wyniki D-dimerów. Niestety są dość wysokie. Co to znaczy? No, takie wyniki mogą znaczyć, że może pani mieć zator w tętnicy. Dlatego przeniesiemy panią teraz na oddział hemodynamiki, a tam zrobią pani badania angiografii. Znowu pan doktor mówi jakimś innym językiem. No dobrze, więc powiem tak. Podejrzewam u pani zawał nerki. Angiografia to badanie naczyń krwionośnych, które może potwierdzić tą diagnozę. To ja nie mam raka? No raczej nie, ale zawał nerki to też poważna sprawa. Dziękuję. Wiem, że zawał nerki to nie byle co, ale mimo to poczułam ulgę. No naprawdę. Nie wybieram się jeszcze na tamten świat. Mam tyle rzeczy do zrobienia. Najpierw muszę pomóc Agnieszce, jej synkowi. Babcia chłopca nie znosi sprzeciwu i zamierza groźbami zmusić synową do posłuszeństwa. Słuchaj no, ty mi syna straszyć nie będziesz. I nie będziesz go szantażować rozwodem. Zabierzemy ci dziecko i więcej Filipa nie zobaczysz. Co ty mówisz? To co słyszysz, idiotko? Najpierw chciałaś uśmiercić prawie dziecko, a teraz mu ojca zabierasz? Ale ja nie chcę Filipowi zabrać ojca. O czym ty mówisz? Ja po prostu... Ja nie chcę już dłużej z wami mieszkać. Ty niewdzięczna, zarozumiała wariatko. Co ty umiesz? Chcesz dom poprowadzić? Jak to zrobisz? Siedzisz w tym własnym pokoju zamknięta i nawet koleżanki do ciebie nie przychodzą. Nie przychodzi żadna koleżanka, bo żadnych koleżanek nie mam, bo mi nie pozwalacie nikogo zapraszać. A siedzę w pokoju, bo nie mam, co bym nie powiedziała, tu będzie źle. Dlatego nie chcę już z wami po prostu mieszkać. Bezczelna! I tak ci dziecko zabierzemy. Jeszcze się przekonasz. Nie słuchaj jej, nikt ci dziecka nie zabierze. A ty wstrętna babo, co się odzywasz? Przepraszam, pani chyba pomyliła szpital z innym miejscem. Proszę stąd natychmiast wyjść. Wezwę ochronę. Mamo, chodź, lepiej chodź. Po co robisz taki cyrk przy Filipie? Co to za ludzie? Pani Anno, proszę się przygotować. Będziemy się przenosić na drugie piętro. Nie bój się, Agnieszko. Mam przyjaciółkę, jest adwokatem. Pomoże ci. Oni cię tylko tak straszą. Przestań się tak bać. Jestem pewna, że nie wrócę do tego domu nigdy więcej. Lekarze wyleczyli nerkę Joannie Drawskiej. Pacjentka po 4 dniach opuściła szpital. Będzie musiała regularnie wykonywać kontrolne badania. Dzisiaj przyjechała ponownie do szpitala, tym razem po to, aby odebrać Agnieszkę Lanowską z synkiem. Hej, 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 hej! Witaj, bohaterze! Cześć!
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, moje szczęście. Chłopiec spędził z mamą w szpitalu jeszcze 10 dni. Przez kilka tygodni Filip nie będzie mógł wrócić do przedszkola. Mononukleoza bardzo obniża odporność i matka będzie musiała pilnować, aby nie narażać dziecka na niebezpieczne dla niego infekcje. Zdobyłam się na odwagę i zaufałam Joannie. To naprawdę niezwykła kobieta. W zasadzie zastępuje mi matkę. W przyszłym tygodniu złożę pozew o rozwód. Oczywiście pozwolę Markowi spotykać się z Filipkiem, przecież jest jego ojcem. Chcę po prostu w końcu być szczęśliwa, no i nie bać się. No to w końcu będę miała pełną chatę. To dobrze, bo mój kochany lekarz powiedział, że na razie o górach mogę zapomnieć. Ale cóż zrobić? Zamierzam dalej cieszyć się życiem. A Agnieszka, mam nadzieję, że wszystko jej się ułoży. Nowe odcinki serialu Szpital od września na antenie TVN. Dobra, na salę, na salę. Gnoju, Jacka Borka operują, podobno ma Siadaj. Mówiłam ci, że jeszcze raz pójdziesz na ustawkę, to z nami koniec. Ilonka, Jak nie ty w krzycz. ogóle wyglądasz? Nóż w dupie, widziałeś się? Ogólnie jest okej, jest dobrym ojcem, dba o nas. No tylko te cholerne mecze. Masz wykrwaw się. Co się dzieje? Czysty chłopie oszalał. Na bok tutaj. Szefie, kwodo, opatrunki. Ochrona! Co z tym durniu zrobił? Obraził mój klub. Zamknij się. Spokój się. Przecież urwiesz to! Hej, Biegnij to powózek, zostaw go! Co to było? LSD, amfetamina, co? No, załóżmy, że wziął trochę amfy, nie? Trochę, Jestem w ciąży z Jankiem, zrozum to w końcu. Mamy dziecko, to jakieś gówna, nie, tylko chyba dziecka nie widziałaś. Janek i tak nie chce tego dziecka, skoro z nią zerwał. Życzę jej, żeby poroniła, życzę jej tego z całego serca.